W lipcu 2024 roku weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. I to jest bardzo ważne dla wszystkich, którzy chcą budować dom, chcą sprzedać działkę, chcą kupić działkę po to, żeby na niej móc się zbudować w najbliższym czasie. Dlaczego? Dlatego, że zostało Wam już tylko kilkanaście miesięcy do ogromnej zmiany prawa i po prostu na niektórych terenach nie będzie można się budować. Dziś można by się tam zbudować i uzyskać taką decyzję o warunkach zabudowy, a w najbliższej przyszłości może być to po prostu niemożliwe. Więc jeżeli jesteś taką osobą, a w ogóle interesujesz się nieruchomościami, subskrybuj ten kanał, obejrzyj tę audycję, pisz nam w komentarzach propozycje nowych audycji, a na stronie symen24.pl znajdziesz także m.in. gruntowne szkolenia na temat obrotu gruntami, więc jeżeli jesteś na przykład pośrednikiem albo deweloperem, albo inną osobą zainteresowaną takim obrotem, inwestorem, no to zachęcam do skorzystania z tych szkoleń. Tutaj powiem o rzeczach najważniejszych i jakie to są rzeczy. No więc po pierwsze musicie pamiętać, że w zeszłym roku dokonano ogromnej zmiany, czyli weszła nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym, która wprowadziła takie pojęcie jak plany ogólne. A jak pewnie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to się za chwilę dowiecie, że żeby móc się na jakimś terenie zbudować, to dana działka musi być położona albo w terenie, w którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pozwalający na taką budowę, albo w terenie, na którym będzie można wydać decyzję o warunkach zabudowy. I tu jest pierwsza informacja dla Was. Otóż tylko do końca przyszłego roku będzie można wydawać decyzję o warunkach zabudowy w miejscach, w których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a nie został jeszcze uchwalony tak zwany plan ogólny, który na taką zabudowę pozwala, danego terenu można zabudować. Co oznacza, że jeżeli w Twojej gminie, a przecież w większości gmin nie mają gminy w całości planów miejscowych, nie zostanie uchwalony ogólny plan, to na terenach tych nieobjętych miejscowym planem, to są dwa różne plany, nie będzie można się zbudować. Dziś można, a po 2026 roku decyzji o warunkach zabudowy nie dostaniesz i taka działka, taki teren po prostu no, może stracić na wartości, bo ile wart jest teren, na który można się tylko patrzeć, a nie można na nim nic budować, nic robić. No, chyba że jesteś rolnikiem, ale to jest zupełnie inna kwestia. I teraz też weszło w życie, w lipcu 2024, nowe rozporządzenie dotyczące sposobu wydawania decyzji o warunkach zabudowy. I jeszcze przez jakiś krótki okres te postępowania o warunki zabudowy, które zostały rozpoczęte przed tym 26 lipca, czyli dzień po opublikowaniu rozporządzenia, to te procedury, te całe procesy decyzyjne przebiegają według starego rozporządzenia, ale już wszystkie nowe według nowego. Jakie są w ogóle zmiany i o co w tym chodzi? No przede wszystkim musicie pamiętać, że te plany ogólne wprowadzono po to, aby na przykład między innymi zlikwidować możliwość takiego rozproszonego budownictwa, budowania jednego domu daleko od drugiego. Nie tylko plany, bo w ogóle samą ustawą zmieniono również obszar analizowany w sytuacji, gdy ktoś występuje o decyzję o warunkach zabudowy. I można powiedzieć, ja teraz mówię w uproszczeniu, bo jeżeli naprawdę chcecie wiedzieć tak bardzo dokładnie, no to są duże tematy wielogodzinne i trzeba zajrzeć do szkoleń na symen24.pl. Ale zmniejszono ten obszar analizowany. Kiedyś
to był taki obszar, można powiedzieć, no mocno czasami rozciągany jak taka guma, po to, żeby mieć możliwość udzielenia jakichś oczekiwanych przez proszącego warunków zabudowy. Teraz to ograniczono, jest to tylko 200 metrów maksymalnie, no a samo rozporządzenie również nieco zmieniono, bo w tym rozporządzeniu, w porównaniu ze starym rozporządzeniem, w dużej części ustala się w zasadzie te same parametry, które były kiedyś, ale też jest spora część takich parametrów, które po prostu w tym starym rozporządzeniu nie było. I w tym rozporządzeniu ustala się po pierwsze linię zabudowy, po drugie intensywność zabudowy, po trzecie udział powierzchni zabudowy w stosunku do danego terenu, szerokość elewacji frontowej, wysokość zabudowy, geometrię dachu, także kąty nachylenia, układ połaci dachowych, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej i minimalną liczbę miejsc do parkowania. W porównaniu z poprzednim rozporządzeniem jest to troszeczkę więcej rzeczy do ustalenia, ale nadal została taka furtka zostawiona w tym rozporządzeniu, podobnie jak w tym poprzednim, która pozwala, no dam przykład nawet, jest zasada ustalania linii zabudowy i linia zabudowy jest robiona, ustalana według tego, co jest na działkach sąsiednich, a jeżeli te budynki na działkach sąsiednich stoją, no powiedzmy, w różnych odległościach, to linia zabudowy powinna być ustalona według budynku najdalej położonego od drogi. Ale oczywiście, jeżeli z analizy wychodzi inaczej, no to można ustalić tę linię inaczej. No i to jest dość, trzeba powiedzieć, zasadne, bo na przykład może być sytuacja, w której stoją, wyobraź sobie, jakieś budynki stoją blisko drogi, na przykład 15 metrów od drogi odsunięte, a jeden na działce sąsiedniej jest odsunięty 70 metrów od drogi. No to jaki sens miałoby wyznaczenie tej linii zabudowy dla nowego budynku tak daleko cofniętej, tak daleko oddalonej od drogi? To by się przecież w ogóle ta działka trochę marnowała i byłoby takie wbrew logice. I dobrze, że takie rozwiązania są, chociaż to co do tych wszystkich parametrów, o których powiedziałem, tam tej intensywności, zabudowy, szerokości elewacji i tak dalej, takie podobne zapisy w rozporządzeniu są. Z jednej strony dobrze, z drugiej nie do końca dobrze, bo to znowu powoduje, że jest jakaś możliwa dowolna interpretacja urzędowa. Trzeba przyznać jednak, że trudno jest stworzyć prawo, które jest takie dość ogólne i mówi, no dobrze, weź się, buduj według jakiegoś tam wzorca, ale jeżeli ten wzorzec nie ma sensu, albo jeżeli wydający decyzję na Twoją prośbę uzna, że ten wzorzec nie ma sensu, to może dać Ci jakąś inną możliwość. No ale zostawmy tę dowolność, a przejdźmy, dlaczego jest to ostatni dzwonek. To ostatni dzwonek dla tych, którzy chcą się budować, dla tych, którzy chcą kupić działkę lub którzy chcą sprzedać, jest między innymi dlatego, że po pierwsze część tych terenów, tak jak powiedziałem, może przestać być terenami budowlanymi po 1 stycznia 2026, jeżeli nie będzie tam planu ogólnego, no i oczywiście jeżeli nadal nie będzie miejscowego. Po drugie, musicie pamiętać, że dużo gmin pracuje nad uchwaleniem planów ogólnych. I te prace oczywiście trwają. Gminy nie miały jakoś dużo czasu, no bo sama ustawa weszła w życie 24 września 2023 roku, ale część gmin zdąży wcześniej uchwalić te plany, no i wtedy jak już będzie ten plan ogólny, to trudno będzie otrzymać na przykład decyzję o warunkach zabudowy tam, gdzie ten plan ogólny nie obejmie terenu. No a poza tym ten plan ogólny też narzuci jakieś tam pewne strefy, jak się można budować i nie będzie takiej swobody, jak to jest według dzisiejszych przepisów. A pamiętajcie też, że niektórzy z Was mają działki, które na przykład wymagają podzielenia, no bo są duże, a warto je podzielić.
Więc jeżeli sobie zastanowicie się, jak długi jest proces uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, podziału, potem znowu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na te podzielone działki, na każdą z tych podzielonych działek, bo taka konieczność może też istnieć, a potem uzyskania pozwolenia na budowę, no to zobaczcie, ile to miesięcy trwa. Jeżeli będziecie na przykład zwlekali, to może się okazać, że po prostu nie zdążycie tego wszystkiego załatwić i ustalić przed końcem 2026, albo gmina wcześniej uchwali ten nowy plan ogólny, studium uwarunkowań przestanie obowiązywać, no i też to się może dla Was zmienić. Dodam, że te zmiany w planach i utworzenie tych planów ogólnych gminy dla jednych właścicieli terenów może być korzystne, a dla innych może być bardzo niekorzystne. No, niekorzystne będzie na pewno dla tych, którzy w dzisiejszych warunkach mogliby tam w jakiś sposób uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, a jej nie uzyskają, ponieważ na przykład z analizy gminy wyjdzie, że potrzeby budowlane gminy, a to jest obowiązek przy sporządzaniu planu ogólnego, są tak niewielkie, że na przykład nie ma sensu wyznaczać w ogóle nowych terenów pod zabudowę, albo że te tereny nowe pod zabudowę, nawet w tym planie ogólnym, da się wyznaczyć no po prostu jako małe, albo z różnych powodów one nie obejmą miejsca, w którym jest wasza działka. Tak więc no, radzę szybko, jeżeli nie wiecie, co się dzieje w waszej gminie, jaka jest sytuacja, nie macie pewności, no to radzę szybko zasięgnąć języka w gminie i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli chcesz sprzedać taką działkę, no to też warto jest występować teraz o warunki zabudowy, bo przecież warunki zabudowy możesz przekazywać nabywcy działki na określonych zasadach, dodam. Sprzedaj działkę z takimi warunkami zabudowy, to będzie na pewno korzystniejsze niż czekanie i potem dowiedzenie się, że moja działka do niczego się nie nadaje przez następnych wiele lat, bo kiedy nastąpi następna zmiana planów ogólnych albo zostaną wprowadzone miejscowe plany zagospodarowania w danej gminie nowe, trudno powiedzieć. To są drogie i też skomplikowane procesy, więc to nie można powiedzieć, że tak z dnia na dzień zostanie to uchwalone. Jeżeli masz działkę, na której się chcesz budować, nie chcesz jej sprzedawać, no to też wystąp teraz o te warunki zabudowy. Może je dostaniesz korzystniejsze niż w przyszłych planach będą. Zastanów się, dowiedz się w gminie, co się dzieje i też uważaj, nie bądź taki pewna, że jeżeli urzędnik w gminie obieca ci, powie ci, że plan, tak, pracujemy nad planem i ten plan ogólny zostanie uchwalony w 2025 roku i będzie obejmował to i to. Powiem szczerze, różnie z tym bywa. Z doświadczenia, z planami na przykład miejscowymi, no to wiadomo, że takie zapewnienia czasami ja słyszałem i 20 lat temu. I planu miejscowego jak nie było, tak nie ma. A to z jakichś powodów, no po prostu gmina nie uchwaliła, a to protesty mieszkańców, no rozmaite sytuacje. I ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli mam w coś wierzyć, to nie wierzę. Czekam, że to będzie pewne, że proszę mi dać dokument, proszę mi pokazać ten plan. Jeżeli tego planu nie ma, no to dla mnie go nie ma. I obietnica, że on będzie w 2025, a może się coś przyciągnie z jakiegoś powodu. Coś tam się gminie nie uda. Nie wiem, to mogą być różne sytuacje. I sytuacja przejdzie i potem ten plan nie będzie uchwalony w 2025, może dopiero w 2027-2028. Przez 2 lata nie będziecie mogli nic na tej działce zrobić. Pomyślcie o tym. Albo może w ogóle po prostu dzisiaj ten plan jest niby przewidziana wasza działka pod budowę, ale potem gdzieś tam w trakcie ostatnich ustaleń ten plan się okaże, że jest uchwalony zupełnie inaczej. Tak więc proponuję wam, żebyście byli ostrożni i jeżeli naprawdę macie zamiar w jakimś przewidywalnym czasie, wielu lat, zrobić coś z tą działką, macie zamiar się na niej budować, albo macie zamiar ją sprzedać, albo chcecie kupić działkę, która Wam się podoba i jest gdzieś położona w takim wątpliwym terenie,
no to zastanówcie się, czy nie warto zrobić tego teraz i czy nie warto teraz wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i potem kolejne decyzje i potem się na przykład nawet budować, no różne rzeczy, tak jak Wam życie dyktuje. Ja tylko przestrzegam, wrzesień 2024 z zapasem od września do końca 2025 roku. To jest tylko kilkanaście miesięcy i nie ma co zwlekać, bo jak się coś tak odkłada, to potem się nigdy nie zrobi. A poza tym to nie musi być te kilkanaście miesięcy, bo jak powiedziałem, gmina może szybko, w każdym razie wcześniej, nie czekając do końca 2025, uchwalić plan ogólny i może się okazać, że będzie nieprzyjemnie, a tego nie warto robić. Po prostu zawsze warto być czujnym i trzymać rękę na pulsie, patrzeć się po prostu, co tam się w gminie dzieje, jak to wygląda. Jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Zapraszam do wspierania nas. Wspierający zawsze dostają więcej. Zapraszam również tych wszystkich zainteresowanych obrotem gruntami naprawdę do skorzystania z naszych szkoleń online na stronie symen24.pl, bo tam znajdziecie mnóstwo informacji o tym, na przykład jakie są koszty związane z posiadaniem czy też obrotem ziemi, na przykład opłaty adiacenckie, renty planistyczne, jaka jest procedura podziału działki, czy też uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. No i też możliwe jest takie spotkanie w niektórych wariantach, nawet takie online, gdzie mogę bezpośrednio odpowiadać na Wasze pytania. No i cóż, trzymajcie się i powodzenia w świecie nieruchomości. Uważajcie na zmiany w prawie. Cześć.